Takie piękne. Jako dziecko jadłam akacje, one są bardzo słodkie. Witajcie na kanale Plecak i Droga w 19. dniu wędrówki do Santiago de Compostela. Wyruszamy z Población de Campos, przejdziemy przez Revenga de Campos, przed wioską Villarmentero de Campos zrobimy sobie postój w Albergue Amanecer. Kolejną miejscowością będzie Vilalcázar de Sirga i na koniec dotrzemy do Carrión de los Condes. Dzisiejszy etap będzie krótszy od pozostałych i dobrze, odpoczniemy sobie i nabierzemy nowych sił na kolejne dni. Ruszajcie razem ze mną, zapraszam! Dzień dobry, 27 maja, jest 6:19, może będzie widać księżyc. Gdzie on jest? Nie widać przez telefon. Tu między drzewkami. Nie, tu powinien być między drzewkami. Ok, nie widać go. Czekam na Elę, ja już spakowana, ludzie śpią. Dlatego mówię tak cichutko. Bo nie wiem, czy tu coś słychać. Ale chyba nie. Opuszczamy nasze finka i zmierzamy dalej. Dzisiejszy plan jest około 15-17 km, bo jeżeli nie chcemy wziąć na całość, to dzisiaj jest 39 km. To jest taka duża odległość między kolejnymi albergami. Nie ma innej opcji, żeby zrobić 20-25. Albo robisz 15, albo 39. No to odpowiedź jest prosta. Wiadomo, ile zrobimy. Chyba że, nie wiem, zdarzy się cud i damy radę iść na całość. No to nie wiem. Nie mówię zawczasu. Ola. Tak. Już niektórzy ludzie wyruszają. Już przede mną jeden pan poszedł, Niemiec z Bajerów. Zresztą artysta rzeźbiarz. No i ja czekam na Elę. Ja już bym też poszła, ale ona jeszcze nie gotowa. Ja już jestem gotowa. To tak tylko pokrótce, żeby pokazać Wam, jak wygląda poranne wstawanie. My wstajemy o 5, ale przez to, że trzeba wszystko na paluszkach i cichutko, niezmiernie to zabiera dużo czasu i energii. My nie możemy hałasować. Jeszcze dużo ludzi śpi. No to ja jestem dopiero drugą osobą, która wyszła z obiektu. Ile stopni? Mój telefon pokazywał 9 stopni czy 7. Jest zimno, już bym chciała maszerować. 3 francuski poszły. One wczoraj z nami jadły kolację i one już są w drodze. Właśnie widzę, jak wychodzą. Zobaczcie, tam jest z przodu brama. Teraz będą koło płotu przechodzić. Nie ma innej opcji. Tamtędy też będziemy iść, w tamtą stronę. Wczoraj tą wioskę całą wzdłuż i wszerz przeszłyśmy, szukając innych alberg. Nie chciałyśmy do prywatnej. Ale już widzę też pielgrzyma, który idzie z innej miejscowości, to musiał bardzo wcześnie wyjść, żeby tutaj dotrzeć już o tej porze. Papajki, na razie. Witajcie, dzień dobry. Już wyszłam z tej wioski, gdzieśmy dzisiaj spały. Zapiszę, jak się nazywa. A jest godzinka 7:05. No, o 5 wstałam. Dzisiaj coś mnie boli, lewa noga od spodu. Tak jakbym miała jakąś gulę w bucie. Sprawdzałyśmy, jest wszystko ok. Noga jest też ok, nic nie widać. Podejrzenie, że może te wczorajsze kamory tak mi mięśnie nadwyrężyły, że po prostu mnie to jakieś mięśnie bolą i takie uczucie. I idę kuśtykając, co nie podoba mi się, jeśli tak mam iść 15-17 km.
Widzicie jaki wschód słońca? Pozwolę sobie was porazić. Taki wschód. Wioska jest cały czas jeszcze za nami. Słychać szczekanie psów, pianie kogutów. A proszę, jaki ładny lasek. Sztucznie zasadzony, bo taki równiutki, że aż nienormalne. A może nie, ale nie wierzę. Przyjrzymy się jemu za chwilę, jak będziemy na jego wysokości. Tak wygląda pobudka we wsi. Pachnie krowami, bo przechodzę właśnie chyba koło obór. Nie wiem, ale bardzo ostry zapach zwierząt. Wiecie o co chodzi? No. Czy mi się podobała ta alberga? Mam podzielone uczucia i tak i nie. Dlaczego? Koncept samej albergi jest wspaniały. Kiedyś może w czasach świetności to było cudowne miejsce. W tej chwili jest strasznie zaniedbane. Niby skoszone trawniki, ale wyraźnie brakuje ręki człowieka. Przede wszystkim wszystko tam jest popsute. Wszystko. W łazience nie ma światła. W toalecie nie ma światła. Wszystko się rozpada w rękach, odpada. Naprawdę czuć, że osoba, która teraz zajmuje tą albergę, w ogóle się nią nie opiekuje, tylko kasuje pieniądze. Ja mam takie wrażenie. Dlatego wczoraj, jak pierwsza szłam, za mną daleko była Elunia, to pierwszy rzut oka od razu pomyślałam, ojej, jest zaniedbane miejsce, nie, tu nie. Ale ona zaraz zadzwoniła i mówi, stój, gdzie lecisz, przecież to jest jedyna alberga tutaj. No niby jest druga, znalazłyśmy, ale zamknięta. Właśnie ta Principial miejska była zamknięta na 4 spusty. Ani słychu, ani nic. Także o to właśnie chodzi. Dzisiaj muszę za niedługo kartę wymienić, bo już tam parę minut tylko zostało na tej karcie. Żebym ja nie przegapiła, że myślę, że nagrywam, a nie nagrywam. Teraz powiem, ile dokładnie minut. Pół godziny jeszcze mogę nagrania robić. Okej. Ktoś mnie wymija. Okej, wyłączę na razie kamerę. Bonjour! Były dwie drogi, alternatywna i prosta. Idziemy prostą, krótszą. Gdybyśmy szły po południu, wybrałybyśmy alternatywną. Dlaczego? Bo ona jest dłuższa, ale prowadzi przez drogi zacienione drzewami. I to jest jej zaleta. Ale ponieważ jest wcześnie rano, słonko dopiero wstaje, to wybrałyśmy tą drogę. Po prawie 4 kilometrach dochodzimy do wsi Revenga de Campos, licząca około 140 mieszkańców. Tutaj najważniejszym zabytkiem jest kościół Iglesia de San Lorenzo, który pochodzi z XII wieku. Tutaj nie robimy pauzy. Idziemy dalej jeszcze 2 kilometry do wioski Villarmentero de Campos.
Que pican mucho. Yeah. Dangerous. Przed wejściem do Villarmentero de Campos natrafiamy na albergę Amanecer. Tutaj robimy kolejny przystanek, kolejny odpoczynek. Cześć, osiołku. O, jaki ty śliczny, słoneczku. Szkoda, że pod słońce. Źle widać. Villarmentero de Campos to wioska licząca około 30 mieszkańców. Znajduje się tu kościół Iglesia de San Martín. Do roku 1916 osada nazywała się Villarmentero, ale po tym roku zmieniono na Villarmentero de Campos. Mamy już za sobą kakałko, kawkę, croissant, rogaliczki. Już dłuższy czas maszerujemy, bo różaniec już też mamy za sobą. Tylko że tam, gdzie piłam te kakałko, zapomniałam pieczątkę wziąć. No, nie da rady, nie mam ze wszystkich miejsc, gdzie była mi możliwość zdobycia pieczątki. Nie wszystkie mam, mimo że już mam drugi kredencjal, to nie mam wszystkich pieczątek. Ale to nic, przynajmniej 2 dziennie, żeby były. Zobaczcie, jak tu pięknie. Ode mnie nic nowego, co nie? Taką drogę mam za sobą. Takie piękne pola. I przed nami nowa osada. Jeszcze nie wiem, co to za miejscowość. Człowiek się trochę gubi. Poza tym idzie się, rozmawia czasami. Albo właśnie modli. I przegapia niektóre rzeczy. Ale to nic, to jest moje Camino, to jest mój pamiętnik. Tak go przeżywam, a nie inaczej. Wieje bardzo fajny, chłodniusi wiaterek. Bardzo milutko. Czekajcie, słońce z tej strony. A, to mogę troszkę siebie pokazać. Że będzie mnie widać, mam nadzieję. Tak, bo mam z boku słońce, w tym cieniu na ziemi. Tak. Wczoraj coś sobie zrobiłam w lewą nogę, ale nic nie widzimy, co to może być. Sprawdzone, but zdjęty, oglądnięty, wkładka wyciągnięta, czy tam coś jest pod wkładką, nic, wszystko czyste. Skarpeta zdjęta, oglądnięta dokładnie stopa, nic nie ma. Ale niestety boli mnie śródstopie lewej nogi. Ja maszeruję, ale tak z tendencją do kuśtyczkowania. No, takie uroki tego Camino. Podejrzewam, że ta kamienista wczorajsza, bo była bardzo kamienista droga, i to cały czas, cały ten 22 km szło się po kamieniach, a przepraszam, nie, miejscami, gdzie były miejscowości, to się szło po chodniku albo po ulicy. No ale większość czasu po tych kamorach, to takie są, wiecie, one leżą luzem, one są bardzo często ostro szpiczaste do góry. I jak tak staniesz 125 czy 129 raz na takim kamieniu, to już przestaje być zabawnie. I ja podejrzewam, że ja po prostu, bo mam dobre buty i dobre podeszwy i wkładki i tak dalej, tylko że nadwyrężyłam i być może to są po prostu zakwasy. Mam w stopach, w mięśniach zakwasy. No bo co innego? No taki ból na zakwasy mógłby być, tak. Przed nami taka osada. Nie wiem, czy widzicie. Łany i maki i łany. Zbóż. Bardzo ładne widoki. Namawiam, naprawdę namawiam na decyzję bycia na tą drogę. Nie jest łatwo, ale powiem tak, jeśli na szale położę te trudności i na szale położę widoki, tą energię pozytywną, tą radość i te spotykania z ludźmi przeróżnymi z całego świata, bardzo żałuję, że nie znam angielskiego.
Okej, wszyscy hosteleros mówią tylko po hiszpańsku i tylko niektórzy umieją angielski, rzadkość, ale przede wszystkim z tymi pielgrzymami, te wieczorne kontakty albo na pauzach, albo nawet na samej drodze, no mi tak brakuje. O, bardzo żałuję, że nie znam angielskiego. Jak ktoś zna, to tylko wielki plus. Wielki plus. Niektórzy robią za małe pieniądze. 400 euro i namiot na plecy. Jak ma silne nogi i kręgosłup, daje radę dźwignąć do 15 kg. Dźwignąć to każdy dźwignie, tylko nosić go przez całe Camino 800 km, to mam na myśli. To super opcja, bo bardzo dużo pieniędzy oszczędzi. Raz w tygodniu, ja taki właśnie miałam plan na początku, raz, 2 razy w tygodniu albergę, wykąpać się porządnie, wymyć, wypluskać, wyprać wszystko solidnie, a później znowu koczować. Dlatego mam większość rzeczy merino, bo właśnie na sobie mam merino, bo merino można nosić nawet 4 dni i ono nie śmierdzi ani nic, każdy to wie, tylko troszkę w tym temacie się zagłębił. Jest to luksus, no. Poza tym wzięłam sobie suchy szampon, że gdybym nie mogła umyć głowy, nie miała takiej opcji, to nie zostaję z pustą głową, tylko ten suchy szampon na łeb nakładam. Miałam wiele takich różnych pomysłowych, ale jednak na mój organizm 12 kg to tak jakby tona. Nie, może jeszcze inaczej powiem, gdybym miała te 12 kg teraz nieść po tych równinach, to by było całkiem inaczej. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Coś pięknego, jakie te kolory, takie fiolety. Może tego nie widać na kamerze, ale ja widzę. Nie ćpałam. A tu proszę bardzo. Makowo. Piękny, prawda? No i te 12 kg, gdybym miała nieść tak po równym terenie, to całkiem inna rozmowa. Bo ja dużo maszerowałam przed wyprawą na Camino. Przyznaję, za mało po górach. I to jest moja słaba strona. Chodzenie pod górę. To jest moja wielce słaba strona. Wysiadam już po pierwszych krokach. Serce wali, wychodzi gardłem. Nie przesadzam. I wtedy taki plecak jest na pewno nie dla mnie. Nie wiem, ile w tej chwili waży mój, bo jak wysłałam paczkę, od tamtej pory nie ważyłam. Ale my tak podejrzewamy plus minus 8 kg na pewno, bo mam z obydwu stron wodę, mam lodówkę, my tak nazywamy, to jest taka torba, która, jakby to powiedzieć, taka piknikowa, wiecie, ale bardzo leciutka, że można włożyć sery, rzeczy, które się szybko psują i na szlaku, w upale wyciągamy chłodne rzeczy, a to jest naprawdę leciutkie jak piórko. Troszkę się już potargała, no ale to nic. No to też jest ciężar, bo ja całą, jakby to powiedzieć, naszą kuchnię niosę. No tak myślę, plus minus 8, może 9. Nie wiem. Nie umiem ocenić, absolutnie. Ale daje radę. Jest ciężki, czasami bardzo ciągnie ramiona. No już człowiek nie ma sił, nie daje rady. Ale mi o to chodziło, ja chcę nieść mój plecak, a nie taksówkami przesyłać. Nie chodzi o pieniądze. Jestem na pielgrzymce. Ja ten plecak chcę nieść. Ludzie, jak tu jest pięknie. To jest wprost nie do uwierzenia. Coś pięknego. Muszę to nagrać telefonem. Wybaczcie. Przeniosłam się z kamery na telefon, bo chcę mieć też fragment nagrany tej drogi. Cały czas idziemy taką drogą. Między zbożami, trawami i makami. Po prostu miejscami one są tak wysoko i gęsto, że muszę wciągnąć brzuch. Żartuję. To nic nie da, że wciągnę brzuch.
bo i tak jestem szeroka z plecakiem. Ale naprawdę, o właśnie przede mną jest taki motyw, zaraz zobaczycie. No powiedzcie sami, czy to nie jest cudowne, taką drogą chodzić? No co ja ciebie? No coś pięknego. Gdzie tu traktor mi jedzie, hałasuje? Patrzcie na to. Robię zdjęcie, nie ma. Zrobiłam już zdjęcie i idę dalej, aż się skończy ta dróżka, bo kończy się. Ale tak szliśmy kilometrami. Tak odmawiałyśmy sobie różaniec, no to no powiedzcie sami. No umajone pod nogami, no. Jak tu pięknie. Następny plumka mi tu. Trawniczek kosi. Jesteśmy w Vilalcázar de Sirga. Miejscowość położona w regionie Kastylia i León w prowincji Palencia liczy około 170 mieszkańców. Nazwa miejscowości składa się z 3 części: Villa, wieś, osada, Alcázar, zamek, Sirga, droga, ścieżka, co razem daje wieś przy zamku przy drodze do Santiago. W 1069 roku Vilalcázar de Sirga została po raz pierwszy wspomniana jako miejsce pielgrzymek na szlaku świętego Jakuba. Dzięki darowiźnie wieś stała się własnością zakonu templariuszy i pozostała w jego posiadaniu aż do rozwiązania zakonu w 1312 roku, po czym przeszła w ręce zakonu rycerzy świętego Jakuba. Bogato zdobiony kościół Santa Maria la Blanca jest świątynią twierdzą z XII wieku i pokazuje przejście od stylu romańskiego do gotyckiego. Obiekt ma duże znaczenie artystyczne, a jego najciekawszymi elementami są protogotycka rzeźba z XIII wieku nad portalem, kolekcje polichromowanych grobowców w gotyckim stylu z XIII i XIV wieku oraz gotycki ołtarz główny z XV i XVI wieku. Po niewielkiej pauzie ruszamy w dalszą drogę. Jeszcze 6 kilometrów i dotrzemy do Carrión de los Condes. To niewielkie miasteczko i gmina, licząca około 2000 mieszkańców, położona przy szlaku świętego Jakuba w północnej prowincji Palencia. Opowiem Wam w drodze co nieco o tej miejscowości. Według znalezisk archeologicznych początki miejscowości sięgają czasów przedrzymskich. Jej przydomek de los Condes nawiązuje do rodu hrabiów Beni Gómez. W 1077 roku Gómez Díaz i jego żona Teresa założyli w klasztorze San Zoilo opactwo benedyktów i zlecili budowę mostu oraz schroniska dla pielgrzymów. Carrión de los Condes w okresie późnego średniowiecza było zamożnym miastem, w którym odbywały się sejmy i synody. Gospodarka, przede wszystkim rolnicza. I patrzcie, w oddali znowu widać góry na horyzoncie, ale one nam cały czas towarzyszą. Ale miejscowość też oferuje niezbędne usługi regionalne w zakresie rzemiosła i handlu. Widać mnie cokolwiek pod światło? Patrzcie, ile sekrotek. Takie dywany piękne. Natrafimy tu na wiele pięknych zabytków. Iglesia Santa Maria del Camino to romański kościół katolicki zbudowany w połowie XII wieku i poświęcony Matce Boskiej Zwycięskiej. Jest to najstarszy kościół w mieście. Drugim zabytkiem jest Iglesia de Santiago, czyli kościół świętego Jakuba. Został zbudowany w połowie XII wieku przez mistrza Fruchela.
Najbardziej charakterystycznym elementem świątyni jest jej zachodnia fasada z 1160 roku i jedna z najpiękniejszych w stylu romańskim. Obecnie pełni funkcję muzeum. Kolejnym zabytkiem jest Monasterio de San Zoilo, czyli klasztor. Znajduje się na zachód od miasta, w pobliżu mostu nad rzeką Carrion. Jesteśmy w klasztorze. No właśnie, miałam wziąć ze sobą moje notatki, jak się miejscowość nazywa. Znowu nie wzięłam, zostawiłam w pokoju. Ale wszystko wam zapiszę. Ja robię pamiętnik. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Jakie grzeczne buciki. A my mamy osobne, to nie są wszystkie buty. To jest księga wpisów. Prywatne sfery. Oj. Tak. Widzicie, schodzę ze schodów, bo jestem na piętrze, ale wchodzi się na piętro z boku. Klasztor jest tak przebudowany, żeby można było... W kościele jeszcze nie byłam. Bardzo ciekawe. Duży dosyć obiekt, to też należy do klasztoru. Tutaj wszystkim nam schnie, mi też. Idę zobaczyć, jak się pranko czuje, czy coś spadło, bo wieje strasznie dzisiaj. Nie, wszystko wisi. To są pralnie. Można też wyprać naprawdę w pralce. Ale... O, naprawdę schną szybko. No, super, to jest super. Tylko wiem, że skarpetki będą długo schły, niestety. To jest moje pranko tutaj. No, bluzeczka też już prawie sucha. To i to. Mam własne żabki, nie muszę się prosić, bo problem o żabki był dzisiaj. Ale ja się nie prosiłam. Wykorzystajmy te 7 minut, mi zostało jeszcze nie, 17 do nagrywania. Chcę zmienić kartę, więc pokażę wam klasztor. Tutaj chyba się idzie do siostrzyczek Betania. Nie wiem, co to znaczy, na górze pisze. Ale tutaj mamy taką śliczną Matkę Boską, bo to jest klasztor pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej, chyba tak. Zaraz wyjdę, będę czytać i już nie będę nic zmyślać. No, tu o 10 zamykają drzwi i już żaden pielgrzym nie wejdzie. Powiedziała, 10 drzwi będą zamknięte. Albergę. Nie ma nic napisu. No właśnie o to chodzi, że nigdzie nie ma napisu. Ale ładna osada, też wam chcę pokazać. Tylko ciekawe, czy dam radę wejść do kościoła. Podejrzewam, że to jest tylko dla siostryczek kościół, bo myśmy z tej strony weszły, krążyłyśmy po tej wiosce. Nie mogłyśmy znaleźć klasztoru. Tu jest chyba furta. No ale wygląda na zamkniętą. Tak. Nie, tu nie wejdę. Szkoda. Ale pokażę wam osadę. Zegarka też nie wzięłam, nawet nie wiem, która godzina. Ale coś mi się zdaje, że jest po 4. No, jesteśmy już wyplumkane. Basia czyściusieńka. Gdzie jest słoneczko? Tu. Czyściusieńka. Włos umyty, dlatego taki rozczochrany. I idziemy dalej. W tany. Tu jak się suszy. 40 żabek, nie tak jak ja 2. Potem się dziwię, że pofrunęły spodnie. Nie. No ale może być, już tak było. Gdzieś w innej alberce tak było, odfrunęły po prostu. Osada jest bardzo zabytkowa. Jest piękny, stary w centrum kościół, do którego nie mogłam wejść, bo trzeba zapłacić. W głowie mi się to nie mieści, żebym ja płaciła za wejście do kościoła. Mowy nie ma. Tam daleko, na horyzoncie, są bociany, 3 gniazda. I to jest zaraz, zobaczycie, taka ściana, która zaraz się przewróci. Aż dziwne, że jeszcze się nie przewróciła. To też jakiś musiał być chyba klasztor? Cycuś? Ruiny klasztoru świętego Franciszka.
Nie wiem, czy teraz powoli widzicie to, co objaśniałam. Tam są 3 gniazda bocianie i jest bociak też. Bo widzę. Inne poleciały na łowy żabek. Widzicie to? Ale pójdziemy tam w stronę tego kościółka. To na chwilę wyłączę. Zobaczcie, jaki tutaj jest pielgrzym. Karion. Tak się nazywa. Karion. Ta osada. No, taki rozwiany. Ola. A tutaj mamy kościół. Może dam radę coś przeczytać. No ale gdzie po hiszpańsku? W życiu nie dam rady. Właśnie do tego kościoła chciałam wejść. Tutaj błąkałyśmy się za tym klasztorem szukając. Napatoczył się sklep sportowy. Chciałam już kupić kubek, ale nie ma sprawy, bo ładne były, drogie, ale ładne, ale strasznie ciężkie. Niby dla sportowca ultra light. Nieprawda. Patrzcie. A ciekawe. No dalej, no widzicie, tak to wygląda. O, przed wejściem jest budka i tyle. Ale portal widać bardzo stary. Zobaczcie, jaki piękny. A, nie widzicie, bo macie tutaj zbyt ciemno. Nie podejdę za, gdzie może kasowała pieniądze. A teraz lepiej. Tutaj jest chyba rynek, pewnie Plaza Mayor. Taka trochę większa osada, ale nie miasto, nie nazwałabym tego miasta. Może to jest miasto? Nie wiem. Zbliżam się do lokalu, w którym będziemy chciały zjeść kolację, bo Ela coś wypatrzyła, że tutaj jest Pellegrino menu. Pilgrim menu, rzeczywiście jest. No to tutaj przyjdziemy. Taki plac. Po południu tutaj coś się działo w tym obiekcie. Teatro Sarabia. Bo byli bardzo Hiszpanie pięknie ubrani. Potem jak wracałyśmy z zakupami, to widać było, że po prostu młodzież odbierała swoje dyplomy. No i teraz taki jakiś tutaj postument. Źle się filmuje pod słońce. Ani wy, ani ja, nikt nie widzi. No, jest bank-automat. I tutaj, patrzcie, jakie te domki zgrabne, ładne. Ale co z tego? Na całej drodze bardzo dużo mieszkań i domów jest opuszczonych. Bardzo dużo. No. To chyba jest czas na siestę. Mata, tuła. Taki rynek. Nie wiem, to chyba będzie jakiś ratusz, bo ma zegar. Zresztą wygląda na ratusz. Ale tam na dół schodziliśmy właśnie do tego supermarketu. Tu wszędzie są kawiarnie, można sobie usiąść. Cafeteria Los Condes. No, Cafeteria Los Condes. Przeszłam na stronę cienia, ale tam dziewczyny siedzą. A zaraz zobaczymy. A, idę dalej, jakiś placek. No, supermarket Lupa, widać już napis. Duży sklep, dobrze zaopatrzony, człowiek zgłupiał, nie wiedział co kupować. Brał wszystkiego za dużo. Nie brałyśmy za dużo, tyle ile nam potrzebne, jakiś parczek. Tutaj nie było, nie wiem. Jakaś rzeczka przede mną, idę do tej rzeczki. Rio Carrion, czyli rzeka Carrion. Aha, dlatego miejscowość się nazywa od tej rzeki. Tam coś jest, Carrion, Sol i coś, nie pamiętam, coś jeszcze.
On podjedzie pod górkę na pewno. O nie, po schodach będzie. O, i po 2 schodki. A mnie bolą nogi, idę tak, o, jak mamuńka z wózeczkiem. A nawet i lepiej, bo będzie ładny profil mostu. Ładne podejście, łagodne, że nawet zmęczony pielgrzym przejdzie. Taki mostek, taka rzeczka. Stańmy na tym moście, jak już na nim jesteśmy. I tak wygląda. Nie jest zbyt szeroka, ale też nie taka znowu malutka. El camino, el camino, el camino, o, trening, młodzi ludzie, tu jest coś sportowego. Zaraz będziemy iść ze słońcem, ale już wtedy nie będę miała karty. No bo chcę już dograć ją do końca i wymienię jeszcze dziś za chwilę. Tak, tu jakiś jest stadion. Z tej strony staniemy. No to chyba jednak jest miasto. Jak ja przychodziłam, widziałam, że tutaj jest sklep elektroniczny, pełno telewizorów, telefonów. Taki, wiecie, prawie mini Saturn. No to chyba jednak miasto. No na wsiach takich sklepów nie ma. I co oni będą robić? O, trenerką jest pani. Jeszcze lepsza niespodzianka. Ale rzeczywiście grupa mieszana. Jest jedna dziewczynka. Tylko jedna? Tam jest trenerka. Tak, tylko jedna dziewczynka jest. Kto wie, kto wie. Może tam rośnie jakiś mały talent. Czym skorupka za młodu, tym na starość trąci. Tak się mówi, nie? No, teraz lepiej, bo idę ze słońcem. Jestem bardzo zadowolona z tej pielgrzymki. Bardzo się cieszę, że dostałam 6 tygodni urlopu. Bardzo się cieszę za wsparcie. Nie tylko cieszę, ale i bardzo dziękuję za wsparcie wielu osób. Moich synów też wsparcie radą. Co, jak, gdzie i kiedy. Bardzo dużo cennych od nich dostałam rad. Uczę się od własnych synów, bo mądrzejsi, bo to prawda. I niesamowite zaangażowanie Arka. Naprawdę, to już w ogóle. Ileż ja rzeczy zamawiałam z Amazon, to się w głowie nie mieści. Ja to wszystko miałam bardzo dużo dopelt, ale śpiworów to rekord, mam aż 4. Się kurczę zdecydować nie umiałam. I gdybym miała dzisiaj kupować nowy śpiwór, to bym jeszcze inny kupiła. No poważnie. Bo to teraz widzę, co tu potrzebne tak naprawdę jest. No ten mój ostatni, drogi, 100 euro. Okej, może 100 euro zbierza śpiwór. Szeleści strasznie i w nocy niestety budzę wszystkich. Choćbym nawet nie chciała, to ich budzę. No i znowu nagrywam pod światło. No. Trochę drzewka, akacje jak pachną. Czekajcie, złapię. Patrzcie. Takie piękne. Jako dziecko jadłam akacje, one są bardzo słodkie. Pycha, te kwiaty jadłam. Proszę bardzo, a tu są naprawdę siostrzyczki, tu się przeniosły. Tamtą część odstąpiły pielgrzymom. I myśmy tutaj z Elą wlazły wczoraj. Tak, jest pokazane strzałką, że trzeba iść. No to zrobiłam kółeczko dookoła wioski, chociaż nie wszystko przeszłam. Nie wioski, tylko osady, miasta. Dzisiaj zrobiłyśmy 22 km. Nie, przepraszam. 22 stopnie było, a ile kilometrów? 16 chyba, czy 17. Tak, coś takiego, naście. Nie 20. Tak, miał być krótki dzień, dzień odpoczynku. Widzicie, wchodzę do siebie bez problemu. Nikt tu nie ma doma. Do Carrión de los Condes doszłyśmy o godzinie 13. Dzisiaj przeszłyśmy 16 kilometrów.
Nocleg w Albergue Spiritu Santo kosztował 10 euro. Ponieważ doszłyśmy do naszego celu dość wcześnie, w pobliskim supermarkecie zrobiłyśmy małe zakupy i w Alberze zjadłyśmy popołudniowy posiłek. Niestety zaplanowana restauracja La Cerve, w której miałyśmy zjeść kolację, była nieczynna, dlatego znalazłyśmy inną. Kolacja o godzinie 19 w restaurante La Corte, cena 14 euro. Pierwsze danie pasta, drugie kotlet wieprzowy, frytki, sałatka. Na deser budyń ryżowy z cynamonem. Również zamówiłam wytrawne białe wino. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was na dziś. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Plecak i Droga i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych przygód. Żegnam się z Wami i pozdrawiam moim ulubionym pozdrowieniem. Buen camino!